partnerzy odcinka Greenway, F-Stone, Leader i Shirt. Linki w opisie. Dzisiaj witam w ten deszczowy poranek. Witam jak zawsze spod Jana w Skawinie. Dzisiaj będzie samochód, na który czekałem bardzo długo. Nie udało mi się do tej pory znaleźć nikogo właśnie z tym modelem BMW. A czekając na Wojtka, przygotowuję sobie już prezent dla niego, czyli koszulkę Zakopane testerów, a to wszystko dzięki firmie i Shirt.pl. Jedzie BMW iX w wersji X-Drive 40. Takie wielkie to auto, zobaczymy, czy się zmieści. No kawał pojazdu, nie powiem. I pogoda paskudnia, idziemy się przywitać. Dzisiaj nie z pustymi rękami, tylko z takim gadżetem. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że się przyda. Dzięki, witam. Musimy teraz szybciutko zrobić porównanie, ale to wszystko na szybko boleje. Z tyłu mamy mniej więcej auta ustawione podobnie. No i popatrzcie, iX jest dużo wyższy i jest dużo dłuższy. Ze 3 kostki to na pewno. No i ma dużo dłuższą maskę z przodu. Nie wiem, czy ma dzisiaj przestać lać. No i tutaj mamy co? Ponad metr w tym kierunku. Tutaj mamy około 110 cm i do półeczki centymetrów 47. Także z 500 litrów to jest to, co widać. Nie wiem, czy mogę tu zaglądnąć pod spód. Pewnie coś tam jest. A tam jeszcze całkiem pokaźny schowek. Z bagażnika z przodu nie ma. Dobrze mówię, nie? Nie ma. Bagażnika z przodu nie ma. Dobra. Nie otwiera się w ogóle. I popatrzcie, jak ktoś ma kartę dużej rodziny, to nawet tak wielkie auto może kupić z dofinansowaniem NFOŚ-u. No i auto nam teraz prognozuje 263 km zasięgu, ale z tego co pamiętam, to gdy ustawimy cel, to powinien nam to zmienić. No i zaraz się o tym przekonamy. No i patrzmy. Proszę trzymać się wyznaczonego kierunku. No i wie, że jedziemy w góry i wie, że już nam zostanie tylko 191 km zasięgu. I tak powinno być w każdym elektryku. To jest petarda rozwiązanie. 23% po 99 km. Tak, i wiemy, że mamy z takim wynikiem dojechać. I tak daleko mamy do celu. Super, mamy zresetowane. Ruszamy w stronę Zakopanego. Ja sobie szybko ponagrywam. Co my tu mamy? Mamy tutaj taki designerski lewarek zmiany biegów i mamy radio gdzieś w tle jeszcze. Jak to wyciszyć całkiem? Coś słyszę. O, teraz nie mamy. Dobra. Możemy jechać. No mam nadzieję, że się potem wypogodzi. Przed chwilą lało strasznie, teraz leje tylko trochę. Nie jest źle. I tu już mamy. Jazdy wynosi 1 godzinę i 40 minut. Tak nam wymyślił. No zobaczymy, na którą dojedziemy. Pokazujesz na 11:11. No już mi się podoba. Tu jest nasz krawężnik testowy. Zjechał mięciutko i gładziutko. Teraz robimy zakłady. Jakie zużycie dowieziemy? Ja dzisiaj przy tych warunkach obstawiam, że jakieś 23 strzelam. Wojtku, ile stawiasz? 22. 21. A wy tam obstawiajcie w komentarzach, ale zanim obejrzycie do końca. No i mamy tu oczywiście grzane fotele. Fotele 4-stopniowo, a kierownica też 4-stopniowo. Bardzo mocno, średnio, słabo. No to jeszcze takich atrakcji na Zakopane teście nie było, jak 4-stopniowe grzanie foteli i kierownicy. Testujemy z Wojtkiem, jak jedzie sam. Zaczyna jechać trochę za bardzo środkiem, ale to wszystkie auto to tak robią. W sumie trzyma się prawej krawędzi, ale tak boi się chyba tej barierki za mocno. Ciekawe, czy kiedyś przyjedzie takie auto na Zakopane test, który przejedzie tutaj tym odcinkiem. Prędzej chyba linię tu wymalują. Chyba tak. Bo no, niestety to są tylko systemy, a tu jest naprawdę bardzo wąska droga, a do tego ma takie dziwne różne linie na środku, z łączeń asfaltu stworzone. Niekoniecznie na środku. I to już jest, myślę, ponad percepcją sztucznej inteligencji na dzień dzisiejszy. Tu skręcamy w lewo. Przede mną schowek, jak to Wojtek mówi, typowo na rękawiczki, więc bardzo nieduży. Natomiast tutaj w drzwiach zdecydowanie większy. Butelka, myślę, że tu się powinna bez problemu zmieścić 1,5 litra. Oczywiście regulowane elektrycznie fotele. Fajny zestaw audio. I bardzo przyjemna jazda. Zdecydowanie komfortowy samochód. Tutaj możemy sobie zmieniać szklany dach. Teraz widać chmury, a teraz widać mleko. Także takie bajery tu mamy pod przyciskiem.
To powiedz mi, Wojtku, w czym my to dzisiaj siedziemy? Jaka to jest wersja? No X40 to najsłabsze. Najsłabsza. Ale jak Najsłabsza. zdążyłem zauważyć, na pierwszy w prawo skręcamy, na pierwszym wyjeździe z podporządkowanej, to chcę to jechać. Czyli parametry całkiem, powiedziałbym, w porządku. Wystarczająco. No, to myślę, że to można powiedzieć, że taki flagowy elektryk BMW, więc nawet w podstawie, jak ja to mówię, robi robotę. A jak mógłbyś nam tutaj przedstawić, za ile mniej więcej można taki samochód zakupić, bo już, że masz dopłaty na to auto, to zauważyliśmy. Jak to się prezentuje cenowo, taki pojazd? Cenowo niewiele ponad 400. Czyli dzisiaj jesteśmy znowu w samochodzie z 4 na przodzie, natomiast ja myślałem, że iX-a to tak trzeba z 5 na przodzie, a jak się okazuje, niekoniecznie. Zgadza się, z kołami, ze wszystkim, to bez paru tysięcy była piątka. Byłaby 5. Byłaby piątka. Dobra, dzisiaj jedziemy na Ale 20. dealer się postarał i dał takie rabaty plus dofinansowanie, że wyszła czwórka, że tak powiem, z groszem. Z groszem, no. Powiedz mi, bo tutaj w standardzie są 20, tak? A Ty dokupowałeś te 22? Nie, 22 były w standardzie, Aha. a dealer dołożył zimowe 20. A, w ten sposób. I tym Tak sposobem w zimie jeździsz na 20. Jak różnica między 22 a 20? Na pewno lepszy komfort na 20. Jest troszkę ciszej, tak mi się wydaje, i miękcej troszkę. Mhm. Znaczy ja uważam, że tu jest bardzo mięciutko, ale to wszystko oczywiście punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Ostatnio jeździłem twardszymi pojazdami i dla mnie tu jest petarda komfortowo. A powiedz mi, jak to ubezpieczenie takiego samochodu, jak to pi razy drzwi wychodzi? To wszystko zależy od opcji, jakie weźmiesz. Mhm. Opcje były od 6 tysięcy z groszem do 8 tysięcy z groszem. Czyli generalnie jak na flagową limuzynę BMW, no to uważam, że całkiem rozsądnie. Jeszcze dość tak, tylko wiesz, to wszystko zależy, jakie opcje sobie zażyczysz. Czy bierzesz, że zwracają Ci wartość faktury Ze stałą wartością, tak. ze stałą wartością, czy wykupisz też na przykład brak utraty zniżek. No i to wszystko później robi różnicę. No winduje na pewno cena. Jak zawsze będę podpowiadał, że przy kolejnym ubezpieczeniu zadzwoń do Beniamina, bo Beniamin czasem jest w stanie zdziałać cuda. I już gdzieś połowa zakopane testerów u niego się ubezpieczyła, to jest mój kolega, u niego wszystko ubezpieczam. No zobaczymy. A wracając do samochodu, jak go na co dzień ładujesz? Jaką to jest ładowarkę pokładam? Bo wiem, że on chyba może mieć nawet 22 kW z tego co kojarzę. Ten ma bodajże 11. 11. Jak będzie AC wolne, to sprawdzimy. Sprawdzimy, bo nawet dealer do końca sam nie był przekonany. Aha. Pokładową dali 11. A co? Ładujemy go pod płotem. Czyli w domu, standardowo. Standardową. Najwygodniej, na pewno. Najwygodniej, generalnie to się go ładuje raz w tygodniu. Wystarczy. Czyli masz jakiegoś do siły, czy jakiegoś wallboxa zakupiłeś? Nie, siły. Nie, oni dali standardowa ładowarka BMW. I tam masz zmienne końcówki, możesz go wpiąć na 220, możesz go wpiąć do siły. Czyli coś, co powinno być dawane z każdym autem. Tak, a my to wpinamy pod siłę na 11 kW i później go tu ustawiam na 6 A. No tam chyba 6 kW czy coś takiego, czy 7 kW, jakoś tak ładuje. Po prostu na najniższej mocy. Na najmniejszej mocy. Nie ma sensu. Noc jest długa i tak się zdąży Gdzieś sporo znowu podładować. wyczytałem, że podobno straty są największe przy najniższym ładowaniu. Teoretycznie straty są największe, ale jak im wolniej ładujesz, tym potem da się z tego akumulatora trochę więcej energii wydobyć, bo jak tak w dużym uproszczeniu, jak te elektrony się wolniej układają, to się lepiej poukładają. Więc trzeba by było zrobić, muszę kiedyś taki test zrobić, to dobry w ogóle pomysł, zobaczyć, tylko to ciężko zrobić, bo coraz to są inne warunki drogowe, ale sprawdzić, ile da się z akumulatora wydobyć, jak jest bardzo powoli ładowany, jakie zużycie energii auto prognozuje, a ile jak się go naładuje najszybciej. Wydaje mi się, taka jest moja obserwacja, że to nie będzie ta sama ilość energii. Auto to zakamufluje po prostu z większym zużyciem. Tu mamy fotoradar, także 70, albo uśmiechy. Albo uśmiechy, czekaj, bo on na razie sam hamuje, zobaczymy, czy nam... No zdążył.
Zdążył? Nie mignęło, chyba zdążył. No zdążył, nie? Wojtek, tu powiem Ci, dzisiaj są emocje na pokładzie. No ma ten adaptacyjny ustawiony, także wiesz, generalnie dohamowuje i do zakrętów, do ronda, także ustawiony prędkość Daje radę. plus piątkę, nie? No, dzisiaj jedziemy generalnie dość dynamicznie. Pogoda jest dość paskudna, jest dość zimno i na razie mamy 23 kWh zużycie, co uważam, jak na tak wielki samochód, to już czuję, że to będzie oszczędny pojazd. Nie jest źle, nie jest źle. Byliśmy ostatnio w trasie pod Łodzią. No to tak około 23-24 na autostradzie. To Przy czym miałem tempomat. Tak 140, więcej nie. No tak to w realu wygląda, Ale bo powiem ktoś ci, się że przyblokuje, ktoś się tam i... Mało kto dzisiaj jeździ 140. Tak. Na Ja całej zauważyłem- trasie, jak mi minęło 10 aut, to wszystko. No, dokładnie. Dokładnie tak to wygląda. Czekaj, coś Cię miałem pytać, już zjadłem, ale zaraz mi się może przypomni. A właśnie, jaką to mamy pojemność akumulatora? No tutaj z tego co doczytałem, to jest chyba 76 netto. 76. Nie wiem, czy to jest netto, czy to jest brutto. 76 Wydaje jest- mi się, że netto. 76 tak podaje BMW, bo też się z taką informacją spotkałem, bo mamy dwie wersje. To tu jest ta wersja z mniejszym akumulatorem. Tak, to nie jest ta setka, bo to chyba 100 albo 110 jest, czy 101 jest ta 50, a to jest mniejsza. Ona To ma jest- ciut mniejszą baterię niż i4. Bo w i4 mamy chyba dostępne 80 kWh, a tutaj tak dostępne do zużycia, dystans raz zużycie od 0 do 100%. Natomiast tu z tego co Bjorna oglądałem, bo Bjorna polecam wszystkim oglądać, jak ktoś chce takie szczegóły się dowiedzieć, to tutaj mamy 70,5 kWh dostępne do zużycia licząc od 100 do 0%. A pomimo tego to auto potrafiło przy 120 Bjornowi zrobić chyba niecałe 300 km zasięgu, co przy tak dużym aucie jest dla mnie fenomenalnym wynikiem. Znaczy no tak 250, ja myślę, że do 300 byś dociągnął. Jadą 140. Jest to realne. Jest To to realne. Trzeba też dodać, że Wyjechaliśmy tutaj spod Myślenicy, tam jest ładowarka. Naładowaliśmy do 80% w Myślenicach. Przyjechaliśmy na 23 czy 4% do domu. To było jakieś 200 parę kilometrów. Czyli tak to wygląda. No tylko trzeba zaznaczyć, że jadąc 140 mamy średnią pewnie 100 coś, no bo tu się wyprzedzają, tu coś tam, tu coś tam. To jest problem, z miotami to jest problem, zdecydowanie. To nam wydłuża czas podróży, ale też nam zmniejsza zużycie, no bo gdy się ustawimy za taką kolejką, no to tam zużycie mamy pewnie paręnaście kilowatogodzin przez ten czas, kiedy nas blokuje. Jeszcze do Zakopanego nie jechałem. No, dzisiaj jak widzicie na załączonym obrazku pogoda jest paskudna, a pomimo takiej paskudnej pogody tym autem jedzie się milutko i komfortowo, bo jest dobrze wyciszone i taki deszcz nie robi na nim szczególnego wrażenia. A tutaj pod spodem mamy jeszcze ładowarkę indukcyjną, 2 razy USB-C i gniazdko 12V, tak zwane zapalniczki. Pogoda nam nie odpuszcza. Dalej leje, my pomału zbliżamy się do tunelu, a ja przygotowałem dzisiaj kolejny sprzęt. Próbowałem już kilka razy sonometrem pomierzyć różne auta, ale to zależało od warunków drogowych, od wiatru, od asfaltu, od wszystkiego zależało więcej niż od samochodu, więc wymyśliłem, że będę robił to zawsze w tunelu, zawsze pod koniec tunelu, bo w tunelu warunki powinny być w miarę stabilne. No i dzisiaj pierwszym autem będzie iX, zobaczymy ile. Może w połowie tunelu zacznę mierzyć, ile w tunelu mamy decybeli. Przy 100, bo oczywiście w tunelu musimy wszyscy jechać tak samo, bo jest odcinkowy pomiar prędkości, więc będzie dobry moment na tego typu testy. Tunel otwarty. No mam nadzieję, że nie będzie 70 w tunelu, bo nam zepsuje mój plan. No, na razie asfalt jest mokry, no bo leje i ludzie nawieźli na autach. Poczekamy, aż będzie suchy i spróbujemy zrobić pomiary. Równo jedziemy 100, a wydaje mi się, że jedziemy jakieś 60-70. To już daje obraz sytuacji, jak to jest
dobrze wyciszone auto i komfortowe. No niestety mamy dalej taki wilgotny troszkę asfalt. Tyle tego deszczu udało się kierowcom nawieść na autach. Chyba, że Dobra. przecieka. Teraz chwila ciszy. No jak widzieliście, wyniki się wahały, natomiast to było od 59 do 60 tam kilku decybeli. Rewelacyjnie cicho. A po wyjeździe z tunelu nawet podobnie, ale tunel zawsze wzmaga hałas. To Wojtku, powiedz mi, skąd taki pomysł, żeby jeździć elektrykiem? Oj, to jest długa historia. No to mamy masz jeszcze czas. mamy jeszcze czas. Jeszcze nie jesteśmy w Zakopanem, więc dajesz. Rok temu szukaliśmy auta dla córki w listopadzie i poszliśmy z córką do dealera na te, nie wiem czy można mówić nazwę, czy nie? Do Toyoty. Wychodziła nowa wtedy Yaris Cross. No, wzięliśmy to na jazdę testową, ale już przy wyjeździe z tego parkingu nie strasznie to głośno chodziło. Aż córka nawet mówi, że coś głośno. Sprzedawca tam mi mówi, że musi się zagrzać, że to, że tamto. No ale objechaliśmy nim w koło. No dalej był taki to jednak chyba 3-cylindrowy silniczek, taki nieduży. Dalej głośno. No to choć pojedziemy, zobaczymy Citroena. Pojechaliśmy oglądać C3. Przejechała się tą C3, tylko że tam był jeden mankament, że to była manual, nie? No ale nawet sama córka stwierdziła, mówi, tu jest dużo ciszej. Dużo ciszej ten samochód chodzi. No ale po namysłach pojechaliśmy, zadatkowaliśmy tą Toyotę, nie? To był gdzieś początek listopada, zaraz jak już chyba po wszystkich świętych. Czyli zaczynamy od Toyoty. Zaczynamy A siedzimy od w Toyoty. BMW X. To będzie długa historia. Słucham, No to nie jeszcze przerywam. nie do końca. Znowu mi napiszą, że przerywam. No i tak później pojechałem do pracy, tak się trochę nudziłem, zacząłem przeglądać tam YouTube i tak dalej, trochę takie wiesz, review, też na Twój kanał też trafiłem też na inny kanał, gdzie tak wiesz, troszkę pooglądałem i tak z ciekawości zacząłem patrzeć, co jest na rynku. Nie? No i patrzę, z tymi autami była bieda. Nie? Patrzę, jest Peugeotik 208, E208 na salonie. Zadzwoniłem, pan mówi, że tak, jest dostępny, cena była fajna. A mówię, no to niech pan daje tego Peugeotika. No i kupiliśmy tego Peugeota rok temu. Czyli macie już teraz dwa elektryki. Mamy dwa. Tamten jest córki, no ale tak się spodobał małżonce, że generalnie benzyna stała pod płotem. A Ile razy ja tą historię słyszałem? A dziewczyny jeździły tym Peugeotem, tak? No i to powiedzmy tak, Camry stała pod płotem, a E208 jeździła, tak? No, troszkę inne gabaryty, ale tak było. No i teraz po nowym roku w styczniu kupiliśmy dla żony tego. I X-a. I X-a. No, żeby troszkę większy był, żeby 5 osób weszło, można było się tym gdzieś przejechać. Baczyliśmy przede wszystkim na wygodę. Na to, żeby było wygodnie, w środku, żeby było miejsce. Także, no tak, ale tak to się zaczęło. Czyli tak trochę z przypadku. Także Toyotę żeśmy odmówili, wycofaliśmy pieniążki, bo ona była dopiero tam na marzec do odbioru, a w grudniu w tamtym roku odebraliśmy E208, na której no, dziewczyny już natłukły przez rok ponad 20 000. No to jest historia, która się zawsze powtarza. Jak się pojawi w rodzinie elektryk, to ten elektryk nagle zaczyna jeździć najwięcej kilometrów i nieważne co to jest za elektryk, ważne, żeby był elektryk, a potem jest dalsza część tej historii, czyli dokupienie drugiego elektryka. I to tak połowę Zakopane testów to w sumie nie jest, nikt oryginalny opowiada to samo. A jak ktoś nie ma żadnego elektryka, to nie może w to uwierzyć, że tym się w ogóle da jeździć. Jak Twoje wrażenia po jakimś, ile już masz to auto właśnie, ile nim już jeździcie?
Tym autem już jeździmy od stycznia. Da się jeździć? No to trzeba pytać małżonki, bo ona jeździ 90% czasu. Chyba się da jeździć. No i przed nami, jak widzicie, pogoda trochę jakby się przejaśniało. Budowa Zakopianki postępuje. Czy po tych prawie 5000 kilometrów i kilku miesiącach jakieś macie tutaj za obserwacje swoje, jakieś plusy, minusy? Coś możesz nam... Znaczy, no jedynym minusem, jaki ja widzę, to jest zużycie w mieście Energii? energii. Bo ono jest porównywalne do zużycia w autostradzie. Nawet powiedziałbym, że na autostradzie jest lepiej niż w mieście. Czyli tutaj masa, jakieś gabaryty pewnie. Masa tego samochodu powoduje to, że to zużycie jednak jest wyższe. Nie wiem, i na takie krótkie odcinki 5, 10, 15, 20 km, no to są zużycia rzędu 24, 26, 27. Znaczy myślę, że sytuacja się poprawi zdecydowanie latem, no bo tu przy takich krótkich odcinkach też dochodzi efekt dogrzewania zmarzniętego samochodu i myślę, że to zimą bardzo psuje na takich krótkich odcinkach zużycie. No na długiej trasie to już nie ma znaczenia, bo jak już dogrzejemy tą budę, jak ja to nazywam, to już nie trzeba tyle energii. No zobaczymy. Ale tak jak mówię, tak zauważyliśmy na przykład na tej autostradzie 140 to jest jakieś 24 średnio wychodziło. Jak zeszliśmy do 120 i jechałem przez jakiś odcinek 120, no to tak w okolicach 22 kW oscylowało zużycie, także było przyjemnie, nawet całkiem nieźle. Tak więcej z minusów to ja tutaj nie widzę, chyba że małżonka jakieś widzi. Na pewno nawracanie jest chyba minusem. Tu gabaryty tego samochodu, no trzeba się nawracać, jak jest wąsko, na kilka razy. No tak, no ale to też no nie można mówić, nie można temu, jakby to powiedzieć tak śmiesznie, nie można słoniowi mówić, że jest za duży. No, jest duży, komfortowy, jest duży, no. To jest duży. Taka myślę... Taki miał być. Taki miał być, a ja już muszę przerwać. Jesteśmy na 800 metrów nad poziom morza, to jest najwyższy pośredni punkt trasy i zobaczymy jak tu zużycie. Zużycie 29,5 kWh na 100 po 50 minutach i 66 km. Odzyskane mam na ten moment 2,9 kWh. Zjedziemy teraz w dół w tym sznurku samochodu, zobaczymy ile się uda odzyskać. I tu po prawej już widać gotowe mosty na Zakopiance, ale kawałek dalej widać już tylko przekop. Tędy będzie szła nowa Zakopianka. No, jesteśmy w Klikuszowej i podjęliśmy z Wojtkiem taki temat, bo Wojtek mi pisał w komentarzach, czemu ja go odsubskrybowałem. No to już Wam wszystkim wyjaśniam, że ja nie mam takiej władzy, natomiast takie rzeczy niestety się zdarzają, bo ja też wiele kanałów subskrybuję i też się nagle okazuje, że jakiś kanał, który subskrybowałem, nagle nie subskrybuję. Więc jeśli długo nie widzicie moich filmów, no to musicie wyszukać i subskrybować od nowa. Nie wiem, czemu tak się dzieje. Masz Wojtku tak jakiś pomysł? Tak się dzieje. Nie mam pojęcia dlaczego. Też nie mam pojęcia. Jak ktoś wie o co chodzi, to dajcie znać w komentarzach. Trafiłem przez przypadek bo nie pokazywały się filmy przez jakiś miesiąc czasu i myślę, nie ma. Może Michał zaspał, nie? Może nie jeździ, może aut nie ma już na testy. I tak wrzuciło mi go z karty twój filmik i patrzę, a tam opcja subskrybuj. Byłem bardzo zdziwiony. Ciekawe. Ja też miałem ostatnio ciekawą akcję, bo pokazały mi się komentarze, ja mam tam powiadomienie o komentarzach nowych i nagle pokazało mi się ze 100 komentarzy sprzed kilku miesięcy, których nigdy nie widziałem, na które nigdy nie odpisałem i podejrzewam, że ich po prostu nie było. I ktoś potem, był taki okres, że mi ludzie ciągle pisali, że ja wykasowuję komentarze, coś tam, już jacyś znawcy teorii spiskowych wietrzyli jakiś podstęp, a tu nagle podejrzewam, że to były te komentarze, które gdzieś zniknęły w otchłani algorytmu, a teraz nagle się zjawiły. No, może wszystko, i tak być. Jak wszystko czasem ma błąd, no algorytm czasem też się pomyli i stąd takie akcje, więc jeśli jesteście ciekawi Zakopane testów, a nie było jakiś cudem Zakopane testów w niedzielę, to zerknijcie, wpiszcie w YouTube'a Na Prąd po Polsce i staram się, żeby zawsze 3 do 4 Zakopane testów było miesięcznie. W tym miesiącu, znaczy w poprzednim miesiącu, bo to będzie publikować już pewnie w maju, w kwietniu było tych Zakopane testów nawet chyba 6. Tak to ja widziałem dopiero 1. O, no to będziesz musiał nadrobić. Będę musiał nadrobić, tak. No.
Szczerze, ostatnio było dużo tych testów. Czasem też oczywiście nie wyrabiam, czasem mi się zdarzy jakiś przystanek, ale zawsze mam jakiś film w zapasie i w niedzielę coś zawsze puszczę. Ale pocieszę Cię, że Twój kanał nie jest jedynym, Który ma takie problemy, tak? który ma takie problemy, bo na innym kanale zdarzyło mi się to samo. Też Cię wyrzucili z Też mnie subskrypcji. wyrzucili z subskrypcji i musiałem się subskrybować od nowa. No i dzisiaj taka rano ciekawa sytuacja, bo dzwoni do mnie amerykański numer i mówi: cześć, tam przedstawił się, że Wojtek. Ja byłem parę razy w Stanach, byłem w Kanadzie i tak szybko myślę, jaki Wojtek, jakiego ja Wojtka znam w Stanach, nie? No to się okazało, że to dzwoni Wojtek, który teraz siedzi po mojej lewej stronie i to jest na pewno jakaś ciekawa historia, więc jak możesz tutaj nam powiedzieć, jakim cudem używasz amerykańskiego numeru? Dalej używam amerykańskiego numeru, bo on działa na cały świat. Także mam za darmo internet, za darmo SMS-y, nie muszę go przełączać. Czyli wnioskuję, że mieszkałeś ileś lat w Ameryce. Mieszkaliśmy prawie 20 lat w Stanach. Jakieś 6-7 lat temu wróciliśmy tutaj, a ja dalej sobie tam dolatuję do pracy. Tak miesiąc tu, miesiąc tu. Czyli pracujesz w Stanach, Tak. a pracuję mieszkasz Stanach. w Polsce. Mieszkam Znaczy tak w pół na Polsce. pół w sumie. Pół na pół, z przewagą raczej Stany niż... nie, tak pół na pół to wychodzi wszystko. Podpowiedz mi, bo w sumie to mnie bardzo zaciekawiło, bo jak kiedyś dużo miałem wspólnego z branżą komórkową. Ile Cię kosztuje taki abonament, że możesz w Polsce mieć internet i rozmowy? Ile płacisz za ten telefon, który działa na całym świecie? Ja to mam to kupione takie po prostu opcje nieograniczonego internetu całkowicie, ale nie tak jak jest u nas, że masz tam 20 czy tam 100 czy 200 GB później ucina, tylko ja mam całkowicie nielimitowany szybki. I to mogę na całym świecie, tak? Na całym świecie, 2-3 terabajty. Znaczy wiesz co, nie, jak jedziesz gdzieś za granicę, to są jakieś limity tego szybkiego, a później zwalnia. Tam już chyba, nie wiem, nie pamiętam ile to jest dokładnie. SMS-y są na całym świecie za darmo, ja za to coś płacę, już nie będę, $90 do $100 na miesiąc. To ciekawa opcja, bo no wiem, że jak u nas to w ramach Unii to dość fajnie działa, natomiast jak wyjedziesz poza Unię, no to się robi dramat. Robią się Ja ceny akurat po prostu koszmarne. nie wiem, czy można reklamować też, czy nie, Można, no. w T-Mobile. Nie reklamujemy, opowiadamy o fajnych rozwiązaniach. Ja tak do tego podchodzę. Ja akurat mam w T-Mobile i oni akurat mają właśnie fajne takie opcje, że na cały świat to fajnie wszędzie działa, nie? Mają fajny taki plan. Bo w innych już tak to fajnie nie wygląda, że tak powiem, u innych operatorów. Czyli jak tu dzwoniłeś do mnie, to też masz to w ramach jakiegoś pakietu, czy już płacisz za rozmowę wtedy? Wtedy płacę, to jest jakieś 5 centów za minutę. Aha, w ten sposób. Płacę, tak, dodatkowo, tak. Czyli Ale to też, SMS-ować to możesz też za darmo? zależy, jak Ci się wyświetliło. Jeżeli wyświetlił Ci się numer amerykański, to prawdopodobnie zapłaciłem. Bo jest jeszcze taka opcja, że jak jest dobry internet, to on dzwoni przez bramki, ale wtedy widziałbyś numer, no, z jakiego kraju by sobie nie zamarzył. Czyli może być Bułgaria, Austria, Czyli taki Słowenia. Wi-Fi calling, coś w tym stylu. Dokładnie coś takiego. I on dzwoni przez te bramki i prawdopodobnie dlatego, wiesz, to jest udostępnione, tak to jest zrobione. Także wiele osób, do których dzwonię, jak widzicie jakieś dziwne numery, egzotyczne kraje, to nie bójcie się, odbierajcie, bo to ja. Tak to działa. No widzisz? Także. To dzisiaj czegoś się dowiedziałem. Na każdym Zakopane teście czegoś się dowiem. Tu, jak zawsze przestrzegam, bardzo często stoją. Mamy 50, przejście dla pieszych, żeby się tu nie zgapić. Jedziemy 50, możemy się ustawić za nimi i pojedziemy tak jak oni. Dzisiaj ich nie ma, ale tu się lubią ustawić, bo tu ich nie widać za tym winklem. To w jakim stanie mieszkałeś? W którym regionie? Czy mieszkasz? Mieszkaliście? Nie, mieszkaliśmy w Illinois. W Illinois, począwszy od Chicago, aż po przedmieścia Chicago. To jak jest, jak sporo latasz, to pewnie będziesz wiedział. Jak dziś, jak dość dawno nie latałem, jaki jest dzisiaj koszt biletu, żeby polecieć tak do Stanów, na przykład na wakacje? O, i dzisiaj to, wiesz, na wakacje to w tym roku jest tragedia.
Aha. W tym roku jest tragedia, bo podejrzewam, że to może być nawet około 4-5 tysięcy złotych. Czyli dość Bardzo sporo. drogo, Mhm. bardzo drogo. A tak poza sezonem? Tak jakieś poza takie tańsze sezonem jak latam, to jakieś około 2000 złotych? Tak, najtańszy bilet Ale to trafiłem mówisz w jedną stronę, dwie strony? w dwie strony. Dwie O. strony, Kraków bezpośrednio. Najtańszy bilet jaki trafiłem to był jakieś 1800 zł. Tam jest z powrotem. No. No. Mi się Stany bardzo podobają, szczególnie ta amerykańska motoryzacja. Wielka. Więc kiedyś jakbym trafił taką ofertę, to może się przelecimy z rodziną. Wiesz co, bardzo fajną opcją, tak jak ja patrzyłem, jest wyjazd na ferie. Masz z Warszawy prosto na Florydę Mhm. w lutym. Tutaj jedziemy pierwsza w prawo, tak? Tak. Cały czas prosto. Trafiłem bilety za 450 od osoby tam i z powrotem. Mhm. Także to jest $450, to jest Mhm. naprawdę tanio. Tam i z No, powrotem. to fajna opcja. I masz Warszawa-Miami prosty strzał. Także... A tam jeszcze w lutym nie jest tak tragicznie. Jest przyjemnie, można powiedzieć. Czyli jak do Miami to z Warszawy, a jak do Illinois to z Krakowa można, Do tak? Chicago, tak. Do Chicago. Do Kraków. Ale tylko raz w tygodniu. W wakacje chyba 2 tygodnie w sezonie. 2 razy w tygodniu. Jak się tam lata? Bo to lot lata, tak? Ja, tylko się zaczęła ta cała pandemia, to tylko latam. Jakoś się nam tu skorkowało. Po lewej widzicie odwiert. Ktoś pisał w komentarzach, że ma mieć 7 km, być jednym z głębszych odwiertów geotermalnych. Nie wiem, czy mówiliśmy, że to ma 326 koni mechanicznych, więc dodam. I wygooglowałem, że może przyczepę o masie do 2,5 tony pociągnąć, ten iX, którym jedziemy. Znaczy w ogóle iX, natomiast tym, którym jedziemy, to jak nie zapomnę, to sprawdzę pod ładowarką, bo nie wiem, czy wszystkie wersje mają tą samą do DMC dla przyczepy. Sprawdzimy. No i my tu nadal stoimy w korku, psujemy średnią. Wojtek jedzie na aktywnym tempomacie, utrzymaniu pasa ruchu. Natomiast tutaj nas auto zaczęło nam sygnalizować, że musi tam lepiej tą kierownicę trzymać. A powiedz mi, Wojtku, jak to wygląda w Stanach? W Stanach właśnie wygląda to inaczej. Te iX-y wszystkie mają całkiem inne opcje. Mają całkiem inne opcje i tam jadąc w takim korku właśnie, w tych samych ustawieniach, do bodajże 50 km albo 50 mil nie musisz w ogóle trzymać rąk na kierownicy, on utrzymuje się w pasie. Sam hamuje, sam startuje. Ten też sam zahamuje, sam wystartuje, ale jednak tą rękę na kierownicy musisz trzymać. Nie? Lub tam co jakieś tam te 10-20 sekund. Tam wystarczy tylko tyle, że patrzysz przed siebie i on ma te kamery z przodu, które monitorują, gdzie ty masz wzrok. I po prostu dopóki patrzysz przed siebie i nie bawisz się tam telefonem, nie zasłaniasz tych kamer, to on jedzie. I tak samo jest na autostradzie, nie? Na autostradzie też przy tych prędkościach autostradowych, jak ustawisz, to też jedzie, potrafi jechać sam. No, to Także fajna ma całkiem opcja. inne oprogramowanie, a u nas na Europę inaczej to wygląda. Nie wiem, jak jest na przykład Niemcy, czy tam gdzieś, wiesz, jakieś inne kraje Europy. Może oni mają inne przepisy. I może być tak, że wjedziemy do Niemiec i to się zmieni. No czasem bywa tak, że w niektórych autach coś się zmienia, jak się przekracza granicę. Jak ktoś ma jakieś większe doświadczenie, bo ja nie mam, to dajcie znać w komentarzach. Taką opcję, że mamy widok z kamery i na widok z kamery mamy nałożone, gdzie mamy skręcać. No mi się to bardzo podoba. Sprytny patent. Żebyśmy czasem nie pojechali tutaj w lewo. I proszę podążać dalej drogą 47. No tak w prawo to bym nie powiedział, bo będziemy jechać prosto. Ale ważne, że pokazuje, że prosto. No i jesteśmy w Poroninie, czyli w Poroninie przy Leninie po 90 km mamy zużycie 25,7 kWh. Przed nami niestety jedzie jakiś sprzęt budowlany i skorkowała się zakopianka. Także mamy 7 km do celu, pokazuje nam 14 minut na ten moment. Ale myślę, że w końcu go uda się gdzieś wyprzedzić i pojedziemy troszkę sprawniej. No i nie będziemy już jechać tempem 20 na godzinę. Pojedziemy takim ciekawym objazdem. Tutaj skręcamy tak, jakbyśmy chcieli jechać do karczmy Rąbanicy. Musimy przejechać przez tory.
I teraz w lewo mamy rąbanicę, my skręcamy w prawo. Jeśli można, proszę zawrócić. Nawigacja chce nas zawracać. Tu jest taka dość wąska droga. Ale w sumie Wojtek, kierowca zawodowy, to co to dla niego? radę. Ja tu tak trochę w strachu, że na grubość lakieru lusterka przechodzą. Ale Ty, Wojtku, na co dzień jeździsz większymi sprzętami, nie? Troszkę większymi tak jest. To ile metrów taka ciężarówka może mieć w Stanach? 53 stopy. Przelicz to na metrach. To Przeliczymy i ma dam. przyczepa. Mogą być dłuższe niż w Europie i dlatego mają Na takie pewno dzioby. są dłuższe. No. Tutaj taka ciekawa dróżka, ale jak zakopianka stoi na amen, tak jak dzisiaj, to czasem warto ominąć troszkę korków. Ale domki ładne budują. No. Już się mogą. Dzisiaj będziemy łamać mity. BMW ma kierunkowskazy, jeździ prawym pasem, przepuszcza innych. No niestety mity jakieś tutaj w Polsce przyległy do co po niektórych kierowców. A ja uważam, że BMW to są po prostu bardzo fajne samochody. Bardzo przyjemnie się jeździ. Bardzo przyjemne, tak. Jeśli chodzi o prowadzenie, o komfort, o zawieszenie. A do tego jeszcze jeśli chodzi o elektryki, to są stosunkowo oszczędne. Dzisiaj jechaliśmy raczej dynamicznie, w deszczu, jest zimno, pod górę i na ten moment tylko 26 kWh. A tu, jakbyście kiedyś byli, to polecam przejść się na dobre jedzenie. Naprawdę, karczma muzykancko serwuje bardzo fajne rzeczy. Kiedyś mnie tu znajomi górale wzięli, zresztą wzięli moich urodzin i pamiętam, że dawno się tak nie najadłem dobrze jak wtedy. A takie niepozorne miejsce, nie? Przy takiej uliczce, o której nawet nawigacja zapomniała, bo chciała nam się zawracać ciągle. A Tak tu jest. jednak da się dojechać do rewelacyjnej karczmy. No, za chwilę będziemy już na standardowej trasie przejazdu Zakopane testu. Ale też mamy jakiś dostawczy. Też mamy coś przed nami, ale to chyba tylko przepuszczał tego z Audi. Teraz ten z Audi przepuszcza Audi nas. przepuści. Kultura to podstawa przyjemnej jazdy. A jak oceniasz kulturę jazdy w Stanach na dzień dzisiejszy? Bo ja to bardzo dawno temu byłem i bardzo dobrze. To wszystko zależy od miejsca. A, czyli są Wszystko miejsca... zależy od miasta. Raz jest lepiej, raz jest gorzej. Wiesz, no, jeżeli jak ktoś, wszędzie. tak, jeżeli ktoś przyjedzie z Ohio czy z Indiany, no to mówi, że wiesz, do Chicago boi się wjeżdżać, tak? Bo tak jeżdżą. Bo jedziesz, nie wiem, pojedziesz do Teksasu, to tam też jest Teksas. Teksas, taki zachód, no. A w Meksyku Zwłaszcza- jest Meksyk? Zwłaszcza w Dallas. W Meksyku nie wiem, bo nie byłem. Tam nie jeżdżę. Także to wszystko zależy. Jak zawsze. Jak zawsze, ale nie, generalnie na drogach jest spokojnie, jest fajnie. No i coś, co mi się w Stanach podoba, tam wszyscy jadą równo, bo tam ciężarówki mogą jechać tyle co osobowe, z tego co Tak jest, pamiętam. dokładnie. Mhm. Czasem niektóre stany mają tam troszkę mniejszą prędkość dla ciężarówek, ale niekiedy nawet ciężarówki jeżdżą szybciej niż osobówki. Ale generalnie wszyscy jadą podobnie i nie ma takich sytuacji jak u nas, że, Tak, że się robią takie, jedziesz szybko, potem hamujesz, zatory, no robi się taki bałagan na tej drodze. Jak wszyscy jadą równo, to nawet przy dużym ruchu potrafi to jakoś tak spokojniej się tam jechać. Nie wiem, czy masz też takie odczucia? dużo spokojniej tam się jeździ, dlatego na przykład ja jestem nauczony jazdy stamtąd i nie wiem dlaczego ludzie u nas, ja jestem nieprzyzwyczajony, jak jadę z kimś po autostradzie i ktoś wyprzedzi samochód, zjeżdża na prawy pas, a widzi przed sobą ciężarówkę, która jest 90 i ze 130 hamuje do 90, czeka aż go ktoś wyprzedzi, później zmienia pas, przyspiesza do 130 i robi ten sam manewr, dla mnie to jest nielogiczne. No, w Stanach się jeździ inaczej. Tam po Jedziesz prostu... 130, no to jedź dopóki masz na tyle miejsca, zjeżdżając na prawy pas,
albo ten gościu z tyłu mógł Cię wyprzedzić i Ty bez hamowania jedząc dalej 130 mógł się włączyć na lewy pas. I tam się tak jeździ, prawda? Tam nikt nie robi nikomu miejsca, bo ktoś sobie leci 150. No u nas niestety niektórzy traktują polskie autostrady jak niemieckie autostrady i Niemieckie wymuszają. autostrady to jest w ogóle porażka. Porażka, tam jest tak nerwowa jazda. Znaczy nie tyle nerwowa, dla mnie, jak ja pojechałem pierwszy raz do Niemiec, jechaliśmy bodajże z Frankfurtu do Bochum. I dla mnie to był szok. Nie było ograniczenia prędkości. Jadę. Jechałem 2 km, 120-100. Mówię, ujechałem 500 metrów. Mówię, znowu nie ma ograniczenia prędkości, to jadę. Ujechałem. Zajęło mi chyba z 20 minut, zanim się zorientowałem, że oni przy każdym wjeździe i zjeździe z autostrady mają ograniczenie prędkości. Chyba odjeżdża. I dobrze, Plugin. To przetestujemy obydwa złącza. dobrze, A tymczasem odjeżdża. nagram sobie statystykę. Godzinę 44, 98 km i 26,8 zużycie, a w akumulatorze pozostało nam 28%. I zwolniło się AC, więc najpierw podepniemy się na AC, zobaczymy jaka jest moc ładowania, a potem podepniemy się na DC, żeby naładować Wojtkowi auto do pełna. Z mojej ciekawości zobaczymy, ile pójdzie na AC. Kabel wpięty. Przykładamy jedno i drugie. Przykładamy kartę do czytnika. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Do ilu się rozpędzi. No i wychodzi na to, że mamy tutaj ładowarkę pokładową 11 kW, bo z taką mocą się właśnie ładujemy. Przepinamy się na CCS-a, no i pewnie będzie około 40 kW. I już zobaczymy, jaką moc ładowania uda się tu uzyskać. 28%, startujemy i zaraz będziemy mieli 40 parę kilowatów. A my idziemy coś zjeść, bo jesteśmy bardzo głodni. No i sprawdzamy. Mamy DMC 5510 i 3010, czyli przyczepa to 2,5 tony. To jest chyba rekordzista z Zakopane testu. A w bagażniku jeszcze mamy elektrycznie rozkładane siedzenia i hak. Tu przyciskamy i czekamy, co się stanie. No i popatrzcie, wyjechał hak. I tak samo mogę złożyć? Tak samo. I nie trzeba poprawiać ręką, jak w niektórych autach. Fajne. A auto nam pokazuje, że aktualnie ładujemy się z mocą 42 kW. 100% będziemy mieli o 12:52. A mamy godzinę 11:22. To jest ciekawości jeszcze, jak widzisz na tym ładowaniu, Aha. to on jeszcze pyta o 150 ładowarkę, bo te kreseczki to jest moc, o jaką on pyta. Te białe. Na niebiesko jest moc, jaką dostaje, a na biało jest, jaką pyta. Aha. Czyli dostępną maksymalną. Tak. Bo tutaj mam maksymalnie 150 kW. Dobra. No i co? I 3,5 stopnia na zewnątrz. Masakra zimno. No i mamy tu elektrycznie regulowaną kierownicę, elektrycznie regulowane fotele. Ja się tu postaram ustawić tak pod siebie i zaraz sprawdzę, ile miejsca mam siedząc sam za sobą. Przypomnę, mam 180 cm wzrostu. No i siedząc sam za sobą mam ponad 2 pięści wolnej przestrzeni tutaj. Tu mam jeszcze 2 gniazda USB-C. Tutaj mam panel klimatyzacji. Wygląda na to, że tutaj jest 4-strefowa klimatyzacja. No i jeszcze wygodny podłokietnik. Można też złożyć sobie cały ten środek. No i mamy przejście do bagażnika. No sprytny patent. Ja lubię takie sprytne patenty. A tutaj uchwyt na kubeczki. No i śniadanko zjedzone. Zeszło nam 74 minuty i doładowaliśmy w tym czasie 51 kWh. Mamy 99% i ruszamy w stronę Krakowa.
No i będziemy startować z 99%. Musimy coś tu przekasować. Wystarczy tylko chyba od tego, od ładowania. Od ładowania. A, od ładowania mamy przekasowane. No to ruszamy. No i tak patrzyłem, gdzie jest start stop, a start stop jest tu. Tu lewarek zmiany biegów, auto hold. A tutaj mody, tak? Tryby jazdy tak zwane, Tutaj kamerki. tryby jazdy, tutaj masz tutaj na tym ekranie masz mody. Aha. To masz wciśnięte. Masz to najpierwsze, expression, relax. Relaks. To ja na relaksie. Ja lubię się relaksować. Jedziemy na relaksie. Na relaksie teraz możemy wyłączyć ostrzeganie z zjazdu. Nie, niech Ja zostanie. na przykład tego nie lubię, teraz zawsze to wyłączam. Mówi tam brr, brr. No tak, będzie mnie denerwował, to w czasie jazdy mi pomożesz i Tutaj wyłączysz. masz włączony też ten Iconic Sound, to możesz je wyłączyć, jak cię denerwują A, głosy. tak, żeby nie wydawał... Wow. Aha, dobra. Tu... O, Tak dobra, jest. już. No i tyle. No dobra, i ruszamy. I co nam auto wymyśliło? Wymyśliło nam, że będziemy jechać 2 godziny, 105 km, czyli jakieś objazdy i 68% dowieziemy. Tak to się tu prezentuje. I tu nam pokazuje 2 godziny i przez mszane, a tu nam pokazuje godzinę 32 i standardowo. A, jedziemy, zobaczymy, damy radę. No i udało nam się uruchomić bezprzewodowo Android Auto, także będziemy mieli tutaj aktualną statystykę z Google'a. I startujemy z 98%. Jeszcze raz sobie może zegary pokasujemy i ruszamy w stronę Krakowa. No i przed nami widoczny head-up display nowego targu. Mamy 17,5 km. Zużycie to 9,3 kWh na ten moment. Jedzie się bardzo przyjemnie. Oczywiście na aktywnym tempomacie i na utrzymaniu na pasie ruchu. Teraz się bawiłem kamerą, ale patrzyłem przed siebie, więc ruszył sam. I to mi się podoba. No i jesteśmy z powrotem w Skawinie. I oto nasza statystyka. 99 km, godzinę 37, 14,3 zużycie, 5,8 kWh udało się uzyskać zjeżdżając w dół. Na początku było 3 stopnie, teraz mamy stopni 9 i mamy jeszcze w akumulatorze 78%. No i czas na krótkie podsumowanie. Uważam, że petarda auto, bardzo fajnie się nim jedzie. Natomiast ma zupełnie inny charakter niż BMW i4. Tu jest generalnie czuć, że to jest duże, ciężkie auto. Bardzo wygodne, bardzo komfortowe, ale takie na długie trasy, na jakieś takie spokojne przejażdżki, rewelacja. A na jakąś szybką autostradę ja bym szedł jednak w i4. Ale kto co lubi. Dla każdego coś innego. Także ja dzisiaj bardzo dziękuję wszystkim za uwagę, dziękuję patronom za wsparcie i do zobaczenia.